Siema, witam w kolejnym odcinku z serii gameplayów z Nintendo Switch OLED. A dzisiaj będziemy prezentować składankę Sega Mega Drive Collection na Nintendo Switch. Sega Mega Drive Classics. Jest to składanka około chyba 50 gier z konsoli Sega Mega Drive, jak sama nazwa wskazuje. Jest tu takie fajne menu. Jeżeli mamy tą grę na PlayStation 4, to wówczas możemy grać w nią przy pomocy PlayStation VR i wówczas po prostu cały ten pokój mamy w wirtualnej rzeczywistości. Czujemy się wtedy, jakbyśmy siedzieli tutaj na tym dywaniku w tym pokoju. Wtedy naprawdę to wygląda super. I co my tu mamy z gier? Alex Kidd in the Enchant Castle to jest jakaś jakby któraś tam kolejna część, chyba druga. Alien Soldiers, Alien Storm, Altered Beast, Beyond Oasis, Biohazard Battle, nie wiem, nie kojarzę tego. Bonanza Bros, Columns 3, Coming Zone, Crackdown, Decap Attack, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Dynamite Head, SWAT City Under Siege też nie kojarzę. Fatal Labyrinth, Flicky Gain Ground, Galaxy Force 2, Golden Axe 2, Golden Axe 3, Gunstar Heroes, ToeJam and Earl in Panic on Funktron, ToeJam and Earl, The Revenge of Shinobi, Sword of Vermilion, Super Thunder Blade, Streets of Rage 3, 2 i 1, Space Harrier 2, Sonic Spinball, Sonic 3D Blast, Sonic 2, Sonic 1, trójki nie ma. Shinobi 3, Shining Force 2 i 1, Shining in the Darkness, Shadow Dancer, Ristar, Fantasy Star 4, 3, 2, jedynki nie ma. Light Crusader, Landstalker, Kid Chameleon, Vectorman 1, 2 i Virtua Fighter 2 to są takie gry. Oczywiście nie będę wszystkich włączał, bo to by się bardzo długo zeszło z taką prezentacją. Zaprezentuję tylko kilka wybranych gier, tak na szybkości. Powiedzmy jedną góra, dwie z każdej półeczki. Może tutaj dajmy Golden Axe 2. Jest fajna animacja, jakbyśmy wkładali cartridge i za chwilkę zobaczymy Golden Axe 2. Jeden player. Zagramy sobie chwileczkę, tylko nie będziemy jakoś się mocno w to zagrywać. Teraz tak, tu się skacze, tu się wali, dobra. Kultowy beat'em-upek w klimatach fantazy, takich trochę średniowiecznych. Wiecie, o co chodzi. Mamy też moc specjalną, którą aktywujemy Y. Wtedy, no ale jak widać, ona nie jest jakaś super wypasiona, bo przeżyli obaj kolesie ten specjalny atak. I jak już ich zabijemy, możemy przejść dalej. Więc to jest taki beat'em up, Golden Axe 2. Są 3 części. Pierwsza jest najsłabsza graficznie, no każda kolejna wygląda coraz to
lepiej, jak teraz mogę z tego wyjść. Dobra. O, jak widzicie, telewizorek nam się pokazał, więc to jest Golden Axe 2. Można dość szybko się przełączać między grami. Streets of Rage, może też weźmy właśnie dwójkę. To też jest beatemapek kultowy, tylko ten to już jest taki współczesny, gdzie chodzimy po ulicach i nawalamy się z gangolami. I generalnie jest tu około 50 gier z Segi Mega Drive. W każdej możemy save'ować oczywiście. Jest w co grać, jeżeli ktoś lubi takie retro klimaty i go to nie zraża, to jak najbardziej jest w co sobie pograć. A tym się skacze, tym się wali jakiegoś kombocha. Czyli generalnie sterowanie nie jest jakieś specjalnie skomplikowane. Można kosz na śmieci chyba rozwalić też, właśnie. Pamiętam, że ja w ogóle kiedyś tą grę miałem dużo wcześniej na PlayStation 4, miałem ją pudełkowo, tutaj mam ją cyfrowo na Switchu. Kupiłem ją w jakiejś promocji za jakieś bardzo nieduże pieniądze, czy bardzo nieduże, coś koło 30 zł, więc trzeba sobie odpowiedzieć, czy to jest dla Was dobra cena za taką kompilację, czy nie. To wychodzi poniżej złotówki za grę tak naprawdę, bo jest 50 gier, a ja dałem 30 zł. Ale miałem kiedyś tą grę pudełkową na PlayStation 4 i splatynowałem tą grę. I tam właśnie w celu splatynowania trzeba było przejść którąś część Streets of Rage w całości, od początku do końca bez save'a. To nie pamiętam właśnie którą, czy to była dwójka, czy trójka. Już nie mogę sobie teraz przypomnieć w tym momencie. Ale no zrobiłem to, wbiłem platynę w tamtej grze. Także sporo grałem. No a na Switchu kupiłem to tylko tak bardziej z sentymentu. Chociaż dużo gier z Segi Mega Drive jest dostępnych w tym abonamencie. Dobra, wyjdźmy już z tej gry. Pokażmy coś innego. Dużo gier jest dostępnych w tym abonamencie Nintendo Switch Online, ale jak się kupi jedną grę, to mamy to już na zawsze. Nie musimy się... Sonika zagrajmy klasycznie. Nie musimy się stresować, że jak przestaniemy opłacać abonament, to tracimy dostęp do tych gierek. Tutaj będziemy mieli ten dostęp zawsze. Chyba najbardziej kultowa gra Sonic the Hedgehog. My zaczynamy Green Hill Zone. Tutaj akurat sterowania nie ma co omawiać, bo wszystkie przyciski służą do skakania. W ogóle nawet muzyka leci tak dość wolno. Wydaje mi się właśnie, jakby to była palowska wersja. Chyba w tej części Sonic się jeszcze nie potrafił zbijać w kulkę. Tak, chyba tak. On tylko umiał biec dość szybko, rozpędzać się, ale chyba on się jeszcze nie zwijał w kulkę tutaj, w tej części. Znaczy zwijał się w takich miejscach do tego przeznaczonych, ale tak generalnie chyba nie dało się daszować tak. O proszę, i od razu mamy bonus stage. Zobaczmy, co on nam zaprezentuje. A, no tak, bo to pamiętam. Tutaj się w takich obracających się levelach trzeba było zebrać ileś tam monetek i potem trzeba było chyba ten Emerald Crystal zebrać. Dobra, zobaczmy, czym nam się... O nie, ja tam nie chcę iść. Nie udało mi się. Wpadłem od razu. Dobra. To jest Sonic. Co my tam jeszcze mamy w menu ciekawego? Shinobi, Shining Force to są takie JRPG. Restart też fajna gierka, taką gwiazdką się chodzi. To może pokażmy na chwilkę. Cool Spoda chyba nie ma, szkoda. Też fajna gra, ale Cool Spot to w sumie nie jest jakiś tam ekskluzyw Segi, bo Cool Spot to wychodził też i na Nintendo, i na Commodore, więc... Dobra.
Aristar to jest gra z 95 roku, czyli jak ona się ukazała na Sega Mega Drive, to tak naprawdę już Sega Saturn była na rynku, także bardzo późny tytuł. Jak widać, no, grafika fajna, wielopłaszczyznowa taka. Chodzimy taką jakby gwiazdką. Pamiętam, że kiedyś tą grę chyba, nie wiem, czy to było na emulatorze, na DS-ie chyba na emulatorze przechodziłem całą tą grę. Oczywiście z quick save'em. Dobra. No tutaj też mamy takie opcje chyba quick save'owe, już nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc. On tutaj, jak wciśniemy B, to wyciąga te swoje łapki i może chwytać różne rzeczy. To chyba po tych kłaczkach... A, możemy się łapać chyba tych kłaczków, dobrze pamiętam? O, dokładnie. No dawaj. Trzyma się. I możemy teraz wzlecieć sobie do góry. To jakby za jajca kogoś trzymał, to tak śmiesznie wygląda. Więc to jest taka sympatyczna gierka Ristar. Dobra, zobaczmy, co tam jeszcze mamy w menu. Fantasy Star to są też JRPG takie kosmiczne, to nie będę włączał. Landstalker to też jest takie trochę zeldowate RPG. Vectorman to też jest bardzo sympatyczna gierka. Chodzimy takim kolesiem poskładanych z wektorów, czy z takich kropeczek, jakby kuleczek. I też jest to dość fajna gra. Zbieramy tutaj takie, nie pamiętam jak to się nazywają, ale takie kurcze białe cosie się tutaj zbiera. Pamiętam, że głównym motywem tutaj to jest. Dobra, odpalamy i nie... Fabuła jest mało ważna. O, te takie białe cosie się zbiera. Możemy z łapy strzelać jakimiś... We wszystkich kierunkach możemy strzelać. Jak widać, grafika jest dość fajna. Taka trochę tak zrobiona podobnie jak to było w Donkey Kong Country na Nintendo, czyli takie postacie są, jakby to powiedzieć, no, digitalizowane, czy też ten deseń. No i jak widać, są bardzo wielopłaszczyznowe poziomy. Możemy taki podwójny skok też robić tutaj. No i tak wygląda gra. Też są tutaj właśnie w tej składance dwie części. Druga ma trochę lepszą grafikę. Ogólnie no wiadomo, te stare gry są też dość trudne w późniejszym etapie. W ogóle Vectorman chyba 1 czy 2 to jest też dość długa. Gra ma chyba z 16 leveli. Także jest tutaj co robić. No i gierka wygląda dość, wydaje mi się, sympatycznie. Czy coś jeszcze możemy sobie spojrzeć? Dobra, więc tak, na końcu mieliśmy Vectormany. Czy coś jeszcze jest takiego, co na szybkości można by pokazać? Sonika, no to już jednego pokazałem, nie będziemy pokazywać więcej. Zobaczmy Revenge of Shinobi. To jest też taka właśnie gierka, gdzie się gra ninją i się troszkę tam nawala. Tego typu rzeczy. Gra z 1989 roku. Bardzo, to jakiś można powiedzieć praktycznie jakby premierowy tytuł, bo chyba w 89 to w ogóle Sega Mega Drive się ukazała. Zaraz zobaczymy. Już powiem szczerze, nie pamiętam. Na PlayStation 4 bardzo dawno grałem. No, grafika jest... Aha, użyłem jakiejś specjalnej mocy. Czyli podobnie jak w Golden Axe tutaj mamy... No dobra, nieważne, zmarnowałem. No grafika, jak widać, jest no taka dość słaba, bym powiedział. To znaczy są jakieś tam wielopłaszczyznowe rzeczy, ale generalnie nie wygląda jakoś super. Nie robi jakiegoś mega dużego wrażenia. Taka platformówka, gdzie się nawala dużo ninjów i tego typu klimat. Dobra. Więc to jest Revenge of Shinobi. A tutaj była jeszcze jakaś inna gra z ninjami.
Shinobi 3 Return. Czy to jest inna gra? No zobaczmy tak na szybkości. Jeszcze Shinobi 3. Czy ta gra będzie się czymś... No oczywiście tak jak widzicie mamy tutaj dodane ramki, czyli wszystkie gry są w 4:3, tak jak to było pierwotnie na... No wygląda dość podobnie. Trochę jest szybsza mi się wydaje niż tamta część. Graficznie bardzo, bardzo podobna. Dużo tych tutaj mamy różnych przeciwników. Ale jeszcze pamiętam, że była jeszcze jakaś gra z ninjami na tej składance, bo pamiętam, że właśnie do platyny musiałem w nią trochę pograć na PS4. Także no nie będziemy powielać tych samych gier. To już jest dość podobna. Dobra, zobaczymy jeszcze z tej górnej półki. Co tu jest? Alex Kidd. No zobaczmy Alex Kidda, bo Alex Kidd to też jest dość taki sztandarowy tytuł Segi, bynajmniej w tamtych czasach. No tutaj będziemy już, powinniśmy mieć przynajmniej troszkę lepszą oprawę niż to pamiętamy z Segi Master System. Muzyka jest... O kurde, ale szybko zginąłem. Ale grafika jest słaba, bardzo słaba jest. To jest takie kurde... Nie wiem, czy to można nazwać w ogóle 16 bitami. No już pominę fakt, że znowu zginąłem w tym samym miejscu. Jakoś... Aha. No gra jest trudna, okej, jest trudna. Ale wygląda brzydko. Nawet jak na 16 bitów to grafika jest po prostu słaba. Dobra, wychodzimy z tej gry. I co teraz jeszcze możemy zaprezentować? Alien Storm. Beyond Oasis to jest też takie trochę zeldowaty, trochę hack and slashowate Biohazard Battle. Powiem szczerze, w ogóle nie pamiętam co to jest, dlatego sprawdzę to tak z czystej ciekawości, żeby sobie przypomnieć co to w ogóle jest za gra. Czy to jest jakiś szmops? Możliwe, że tak. Pewnie tak, bo widzę już statki kosmiczne. Tak, nie może być inaczej. Nie co? Tak. Szmopsik. No dobra. A, pamiętam, to się z jakimiś meduzami. Ta gra akurat mi się nie spodobała. Columns, no to jest taki Tetris, tylko że trochę z diamencikami takimi. Comic Zone. O, to jest z kolei bardzo ładna gra, bo to biegamy sobie po kadrach komiksu. To już może będzie, powiedzmy, że ostatnia gra, którą zaprezentuję, bo oczywiście nie będę prezentował całej tej składanki, bo to by się bardzo, bardzo długo zeszło. No to nie o to chodzi. No, generalnie chodzi o to, że jak ktoś lubi retro klimaty, to może się fajnie pobawić. A zobaczcie, jak ten Comic Zone wygląda świetnie. Wygląda tak, no dosłownie jak komiks, nie? Są dymki z tekstami, jesteśmy w kadrach, przechodzimy między kolejnymi obrazkami. Jakiś ręka rysownika się pojawia, która rysuje nam kolejnych przeciwników tutaj, z którymi walczymy. A i mogę iść albo w prawo, albo na dół. Sterowanie nie jest jakieś tam skomplikowane, zresztą Sega Mega Drive miała tylko 3 przyciski akcji, więc można było ewentualnie jakieś kombosy wymyślać, ale ja tutaj klepię po prostu tylko w kółko jeden przycisk i liczę na to, że ich rozwalę. No i co? Na dół mogę teraz zejść, tak? Czyli wchodzę tutaj, przeskakujemy na kolejny kadr. Jakaś klatka ze szczurem. No i co? Aha, nie wiem po co go miałem złapać. No fajna sprawa. Ktoś miał fajny pomysł na zrobienie gry w kadrach komiksu, nie? No dobra, to jest Comic Zone. Czy jest tam coś jeszcze takiego, co by na szybkości można pokazać? SWOT, Fatal Labyrinth, Fliki, to jest gra takim kurczaczkiem się biega, zbiera się takie małe kurczaczki. Chyba przed kotami ucieka.
Golden Axe już był. Gunstar Heroes. Coś mi to mówi. Dobra, włączmy ten Gunstar Heroes i to będzie już naprawdę ostatni tytuł, jaki pokażę. Bo coś mi ten tytuł przypomina, ale nie pamiętam co. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, z czym to się je. Okej, dobra, już wiem. To jest takie trochę jak Cannon Fodder. Biegamy jakimś koleżkom. Jakieś bardzo duże zastępy przeciwników mamy do pokonania. Tak jak widzicie, no dosłownie jak w Cannon Fodder. Bardzo dynamiczna gra. Nawet nie ogarniam za bardzo, co się dzieje. Oni się chyba spawnują bez końca, tak mi się wydaje. Tak nie lubię takich klimatów, no ale... A i tu broń zdobyliśmy nową, jakiś laserek, czyli no dość wymagająca gra, jak widać. Straszny chaos na ekranie, nie wiadomo tak naprawdę gdzie się patrzeć, bo z każdej strony jesteśmy atakowani. Także taka gra, no takich gier jest tutaj troszkę. Są też właśnie, tak jak mówiłem, są też JRPG, są platformery, są takie bardziej akcyjne platformery, takie jak to, no jest czym wybierać. Można na promocji wyrwać, tak jak ja, za 3 dyszki ponad 50 gier, czyli to nam wychodzi ile? Z 80 groszy za grę. Można się pobawić. Mi się wydaje, że warto. Więc to jest taka składanka. Sega Mega Drive Classics. Czyli ile gier? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kurde, pomyliły mi się przyciski. Jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 razy 2 to jest 46, 47, 49? 49 albo 50 tytułów. A jeszcze jest Virtua Fighter 2, który chyba jest takim wyciskaczem potów z Segi Mega Drive. Tutaj mam Sega Genesis napisane. Tylko że ta gra będzie działać tak dość wolno, z tego co pamiętam, tak jakbyśmy byli na Księżycu. Chociaż nie. Miałem wyobrażenie tej gry z grafiką z Saturna, a tutaj jak widzimy mamy taką typowo 16-bitową grafikę, czyli nie. To jest ta gra jednak na Mega Drive różni się bardzo od tej wersji, którą pamiętamy z Saturna, czy chociażby z 32X. Także tak się prezentuje ta składanka. Ja mogę polecić. Jest tu sporo fajnych gier. Jak ktoś lubi retro, to jest w co pograć. Już dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.